wejścia do portu w Świnoujściu znajduje się stawa młyny, która przypomina wiatrak. Została wybudowana w XIX wieku. Stawa młyny jest obecnie symbolem miasta. Niewątpliwie stawa młyny to fantastyczne miejsce do kontemplacji krajobrazu. Naszą uwagę kierujemy jednak na to, co znajduje się nieco dalej, chociaż wciąż blisko Bałtyku. Dzisiaj Świnoujście jest najbardziej wysuniętym na północny zachód miastem w Polsce. Jednak zanim stało się częścią Rzeczypospolitej, toczyły się tutaj działania zbrojne. A jeżeli toczyły się działania zbrojne, to powstawały fortyfikacje. Fortyfikacje niemieckie z XIX wieku. Już wtedy Niemcy przygotowywały się na wojnę i tylko czekały, aż gdzieś zaiskrzy. I tak z ważnego portu, jakim było Świnoujście, uczyniono twierdzę. Wybudowano 4 forty, do dzisiaj przetrwały 3. Fort Anioła, fort zachodni, w którym obecnie się znajdujemy, i po drugiej stronie Świny fort Gerarda. I tak tutaj są pozostałości po forcie zachodnim. Otoczony był fosą, która znajduje się przede mną. Budynek, w którym się znajdujemy, to jeden z młodszych elementów fortu. Bunkier ten, służący dowodzeniu i łączności, został bowiem wybudowany podczas II wojny światowej. Oprócz niego na terenie fortu zachodniego znajduje się również sieć podziemnych korytarzy. W owych podziemiach obejrzeć możemy eksponaty z czasów II wojny światowej, takie jak, nie najmniejsze zresztą, miny morskie. Będąc na terenie fortu zachodniego, warto zwrócić uwagę również na to, co znajduje się na zewnątrz. Wystawę sprzętu z okresu II wojny światowej, min, artylerii, dział przeciwlotniczych, a także radzieckiego uzbrojenia z lat powojennych, chociażby torped. Z fortu czwartego, na przekór funkcjonującej numeracji, udajemy się do fortu trzeciego, czyli fortu Anioła. Fort trzeci, bo był budowany jako trzeci w kolejności, z tym, że jest to również fort, którego budowa trwała najkrócej, bo 4 lata, i tym samym, choć według numeracji jest trzeci, to właśnie on został ukończony jako pierwszy. Nazwa i kształt fortu trzeciego nie są przypadkowe. Fort Anioła nawiązuje bowiem do znajdującego się w Rzymie Zamku Świętego Anioła. Przy forcie zachodnim fort Anioła może wyglądać skromnie, wystarczy jednak wejść do środka, aby wyjść z tego błędnego przekonania. Wewnątrz fortu możemy obejrzeć choćby mundury, hełmy czy kombinezony. Kombinezony, bo fort ten był w międzywojniu przystosowywany do wojny chemicznej.
Przy czym warto podkreślić, że od tego międzywojennego okresu właśnie znaczenie fortu zaczęło spadać. Z fortu Anioła wyruszamy w kierunku nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, aby przed wyprawą do kolejnego fortu posilić się. Trafiamy do plażowej, w której próbujemy panini z kurczakiem, jajek po benedyktyńsku czy bajgla. Mówiąc o drodze do kolejnego fortu, użyłem słowa wyprawa, gdyż fort ten jest zdecydowanie bardziej odległy niż dwa poprzednie. Za miejsce rozpoczęcia tej właśnie wyprawy przyjąć można Świnoujski port. Do owego fortu bowiem, położonego po drugiej stronie Świny, a zatem na Wolinie, docieramy statkiem. Fort Gerarda od lat 70. XX wieku jest jedynym ze składających się na twierdzę Świnoujście fortów, który znajduje się na wschód od Świny. Do lat 70. po tej stronie cieśniny towarzyszył mu fort pierwszy, który jednak w związku z rozbudową portu zlikwidowano. W związku z tym fort Gerarda jest najstarszym istniejącym fortem świnoujskiej twierdzy. Jego budowa rozpoczęła się bowiem już w 1848 roku, zaraz po odblokowaniu przez Prusy Świny, którą uprzednio przez kilka miesięcy blokowała Dania. Owa blokada miała miejsce podczas toczonej w latach 1848-1851 pierwszej wojny o Szlezwik, z której Dania wyszła zwycięsko. Prusy owe braki w obronie cieśniny dostrzegły, uzupełniły i już 3 lata po ukończeniu ostatniego z fortów wspólnie z Austrią wkroczyły do kontrolowanego przez monarchę duńskiego Szlezwiku. W forcie Gerarda obejrzeć można całkiem pokaźną kolekcję artylerii, ale również wyposażenie żołnierzy, pamiątki, dokumenty, porcelanę czy mundury, głównie z XIX wieku.
portu Gerarda znajduje się najwyższa latarnia morska w Polsce. Latarnia morska w Świnoujściu mierzy niemal 70 metrów wysokości i jest również najwyższą ceglaną latarnią na świecie. Port w Świnoujściu. Miejsce, w którym nasza podróż dobiega końca.